Witajcie moi mili, dziś rodzinna atmosfera, świeżutki, rodzinny wóz, znaczy wiecie, świeżutki egzemplarz, jak i świeżutka generacja. Najnowsza Skoda Kodiaq, właściwie jest to Kodiaq drugiej generacji. Powiem wam tak, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie taką szybciuteńką prezentację, bo w internecie znajdziecie pewnie masę prezentacji najnowszych Kodiaqów, ale z pewnością na polskim YouTubie za to nie znajdziecie próby autostradowej takiego samochodu. Oczywiście to będzie wisienką na torcie dzisiejszego odcinka. Maszyna została mi udostępniona przez szczeciński Skoda City Store. Nie powiedziałbym, że jest to autoryzowany salon, a raczej autoryzowany showroom Skody. Możecie się tu wybrać, porozmawiać z doradcą, umówić się na jazdę próbną, a finalnie skonfigurować i zamówić dla siebie samochód. O, na przykład po obejrzeniu tego odcinka powiecie: nie, Petrolhead, ja nie wierzę Petrolheadowi. Nie musicie wierzyć Petrolheadowi. Możecie iść do Skoda City Store Szczecin i po prostu umówić się sami na jazdę próbną właśnie tym egzemplarzem Kodiaqa. Ale dobra, tak szybciuteńko, Skoda Kodiaq 2024 rok. Samochód oparty jest na płycie podłogowej MQB. Właściwie MQB Evo. Auto, patrząc przez pryzmat poprzedniej generacji, troszkę urosło, troszeczkę jest cięższe, ale też trochę bardziej obszerne. Wersji wyposażenia jest kilka. My mamy do czynienia z wersją, z linią jakby wyposażenia Selection, czyli podstawową, ale no tak grubo doposażoną o różne pakieciki. Pod maską nowego Kodiaqa znajdziemy jednostkę 1.5 TSI, jest to jedyna benzyna, 2.0 TDI 150 koni oraz 2.0 TDI 193 konie mechaniczne. Taki właśnie silnik najmocniejszego diesla mamy tutaj. Wszystkie silniki są skonfigurowane domyślnie już z automatyczną 7-stopniową skrzynią biegów. Gdzie jest prawdziwa motoryzacja? Gdzie jest prawdziwa motoryzacja? Nie ma, bo nie ma manualnej skrzyni biegów. Nie ma, kurczę, są same automaty w Kodiaqu i co? I spoko, bo Kodiaq to fajny wóz do śmigania sobie po prostu na co dzień, takie daily, no to automat do daily pasuje. Napęd w 1.5 TSI oraz 2.0 TDI 150 koni mamy na przednią oś, ale w naszym egzemplarzu 2.0 TDI 193 konie mechaniczne ma Haldexa, czyli napęd 4x4. Ceny od 174 000 złotych, podstawowa wersja z 1.5 TSI, bodajże 190 za 2.0 TDI i 200 od 209 2.0 TDI 193 konie. Ten grubo doposażony egzemplarz, myślę, że no ponad 250 000 złotych, z 260, coś takiego. Trzeba byłoby siąść do konfiguratora. Mamy tutaj sporo takich czarnych elementów, takich można powiedzieć ala offroadowe akcenty. Do SUV-a w sumie one pasują. Jest to wersja 5-osobowa, ale są też Kodiaqi 7-osobowe. Felgi mamy tutaj 19-calowe, czyli takie w sumie nie za duże, nie za małe, żeby też to trochę wyglądało, ale też żeby przyjemnie się jeździło. Rozmiar opon 235×50. W tym egzemplarzu mamy aktywne zawieszenie DCC, regulowany stopień sztywności. Zajrzyjmy do bagażnika. Pojemność bagażnika, proszę Państwa, 910 litrów. Ten bagażnik jest wyraźnie większy niż w poprzednim Kodiaqu. Czekajcie, roletkę tutaj złożymy. Ten bagażnik jest tak duży, że gdybyśmy mieli tutaj mieć jeszcze dwa dodatkowe miejsca, to żeby też tutaj jeszcze się dwie osoby zmieściły. W 7-osobowej wersji bagażnik ma pojemność 340 litrów. No ale wyobraźcie sobie, jak jeszcze tutaj złożymy sobie te fotele, no to mamy takiego minibusa, można powiedzieć. Od razu zwraca na siebie uwagę olbrzymie okno dachowe, pełno schowków, półeczek, haczyków. Jest też hak. Ten egzemplarz naprawdę jest dobrze wyposażony i zobaczcie, tutaj jeszcze mamy taką małą przestrzeń bagażową, też takie elementy, gdzie możemy sobie wszystko aranżować. I dodatkowo jeszcze pod spodem, o, to jest duży plus w dzisiejszych samochodach, koło dojazdowe. Aktualnie to rzadkość niestety. Bardzo ładny dźwięk, rolety nawet. Tutaj jest twardo, to jest ciekawe w ogóle, ciekawy kontrast, bo na przykład roleta wchodzi nam tutaj w twardy fragment boczka. Tutaj też jest twardo, tutaj już jest miękko, aczkolwiek nie jest to nie wiadomo jak miękkie, ale jest miękkie. Takie wyraźne przyszycie, ładnie. I tutaj jest twardo. Bardzo ładne dekory. W zasadzie ciężko mi to powiedzieć, czy to jest bardziej podobne do drewna, czy do jakiegoś kamienia na przykład, czy coś. Oświetlenie ambiente jest tutaj seryjne, ale skórki no nie były tutaj standardowe. Kanapy z tyłu też można sobie regulować, wystarczy za to pociągnąć oparcie. Ten fotel wyregulowany jest pode mnie i to tak
bardzo wygodnie, nie, że tam siedzę po prostu tak super poprawnie. No, kamerowałem wcześniej po prostu. Kolor ambiente można zmieniać. No i proszę, tutaj Simply Clever. Cały fotel, nawet z tyłu, jest miękki. Mamy tutaj grzaną tylną kanapę. Jest to element opcjonalny wyposażenia, ale standardowe już jest to, że jest tutaj trójstrefowa klimatyzacja automatyczna. O, tam kliknąłem, żeby wam tutaj pokazać, że nie kłamie Petrolhead. Ambiente w standardzie. Trójstrefowa klima w standardzie. Podgrzewanie przednich foteli jest też standardowe. Mało tego, fotel kierowcy jest bazowo elektrycznie regulowany. Standardowe wyposażenie samochodu wręcz bym powiedział, że jest absolutnie wystarczające. Jeszcze tutaj podłokietnik. Też tutaj taki Simply Cleverowy tunelik, który prawdopodobnie można sobie nawet wymontować, ale to już nie będę ruszał. Uchwyty na kubeczki, no pełno takich półeczek, szafeczek. Jest tutaj delikatne nawiązanie do poprzedniej generacji Kodiaka. Mi chodzi o ten centralny element. Gdyby ten tablet wyrzucić stąd, no to ta deska idzie tak, tu się zwęża i dalej idzie znowu tak. W poprzednim Kodiaku było coś podobnego, ale po prostu między tym był ekran i nie było to aż tak, no wiecie, to załamanie nie było aż tak wyraziste, hashtag wyrazistość. Wszystko ok. Ale ten boczek jest tutaj wysoki, jeśli chodzi o o nie, tutaj jest już inaczej trochę. Tu góra jest miękka, tutaj jest też miękko, tu jest miękko i tu twardo. Wnęka jest miękka, też taki dywanik. Fotele, tapicerki skórzane, mało tego, tutaj w standardzie to jest podgrzewanie, a tutaj jest opcjonalna nawet wentylacja foteli. Ergo Seat, elektrycznie wszystko jest regulowane, nawet są masaże. Pełna elektryka, podgrzewanie, wentylacja, masaż. Do cholery! Teraz, proszę Państwa, takie czasy, takie są Skody, no manualnie tutaj, zagłówek jest regulowany. Wizualnie fotel też jest ładny, ale jest dość twardy, trzeba przyznać, ale wiecie jak to jest. Czasami wsiadamy do auta i myślimy sobie, ja pierniczę, ale ten fotel jakiś taki twardy. I nagle robimy 600 km i się okazuje, że wychodzimy wypoczęci, nie tacy jacyś połamani. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, no to tutaj każdy powinien dla siebie odpowiednią znaleźć, aczkolwiek wysoka pozycja za kierownicą SUV-a jest normalna. Taka pozycja SUV-owata, ale przy 2 metrach wzrostu, no tutaj już według mnie się siedzi tak aż troszeczkę za wysoko, mi przynajmniej, takie mam wrażenie. Deska rozdzielcza, dobra, lecimy szybko. Miękka. Tutaj to jest skórką w ogóle wyszyte, zobaczcie jakie są tutaj szwy nawet. To jest w ogóle schowek. Tutaj drugi. Ciekawe jest to projekt deski rozdzielczej. Może nawet komuś się to skojarzyć z jakimś Mustangiem, jakimś Amcarem nawet. A to z S-klasą, bo kierownica dwuramienna, mniej więcej tego typu. Tutaj jeszcze Mercedes-Benz napisać. Podobna kierownica jest przecież w S-klasie. Wieniec obszyty w skórze, takie bicepsiki. Proszę, kierownica podgrzewana, nawet 3 stopnie podgrzewania. Takie rolki. Tutaj w ogóle jest też taki prześwit, manetki, multifunkcja. No coś tutaj się zdecydowanie dzieje. Lane Assist, który jest w standardzie. Tempomat aktywny jest tutaj dołożony. Jakieś Travel Assist. Jak jedziemy na przykład sobie na tempomacie, to ten samochód wie, że przed nami będzie jakieś rondo i zaczyna zwalniać, czy nawet skrzyżowanie. Czasami troszkę się miesza z ograniczeniami prędkości. Jak jedziemy na tempomacie na przykład 120 i auto myśli, że zaraz będzie 90, a nie będzie i zaczyna nam zwalniać do tych 90. Ale to w Audi jest podobnie i auto, jak chyba zauważyłem, że nie potrzebuje patrzeć na to wszystko, tylko z mapy sobie, ma na mapie wgrane po prostu znaki, także z aktualizacjami może to się zmieniać. No tutaj dekor, tutaj też dekor, w zasadzie twarde takie jakieś plastiki, takie ordynusy, no to nie wiem, no tutaj ta ramka jedynie, ale to wiecie, detal, to jest Black Piano, tutaj wkomponowany wyświetlacz, jest on taki jakby matowy, ten za to jest bardziej odblaskowy, system multimedialny, a o systemie to może za chwilkę, na razie tutaj przyjrzyjmy się jak to wygląda, podłokietnik regulowany w 2 płaszczyznach, tutaj duży schowek, takie roletki, 2 ładowarki indukcyjne. Ładowarki indukcyjne chyba nawet są w standardzie. Panel klimatyzacji. Bardzo fajnie, że coś takiego się pojawiło. Fizyczne przyciski i dodatkowo tutaj mamy 3 ekraniki. I zobaczcie, teraz na przykład wybór trybu jazdy. No to co? Eko. Tutaj proszę, takie mamy tryby jazdy. Jeśli to przyciśniemy, to proszę, teraz regulujemy nawiew.
Teraz regulujemy kierunek, gdzie ma nam wiać powietrze, czy tam na nogi, czy na szybę. I głośność. O, audio jest tutaj Cantona, gra bardzo ładnie jak się je wyreguluje. I tutaj proszę, podgrzewanie, wentylacja i temperatura. Wyświetlacz LCD, no jest tutaj bazowy już, nie ma tutaj analogowych liczników już dostępnych. No i co tutaj tak, można to zmieniać w ten sposób. I też niezależnie tło. Także na przykład można sobie tak to ustawić i w tle dać mapkę. Multimedia, no to tak szybciuteńko Wam pokażę. Jest tutaj Android Auto standardowo i jest on bezprzewodowy, ale podejrzewam, ten egzemplarz jest tak gruby, no jest tutaj nawigacja normalnie też. Widżeciki jakby, czy można je przestawiać? Konfiguracja ekran, można przestawiać to wszystko. Zobaczcie, nawet tutaj jest w ogóle webas, ogrzewanie postojowe. No takie niby offroadowe, no nie, offroadowe w sumie ustawienia, no bo na przykład to jest asystent zjazdu. No i tutaj takie opcje. Menu, oświetlenie ambiente, nawet tutaj tapety też można zmieniać. Jest bardzo szeroki zakres personalizowania pod siebie tego samochodu. Może w asystentów sobie wejdziemy, zobaczcie co tutaj jest. Możecie sobie pauzę zrobić nawet. O, proszę, nawet już tego nie będę czytał. Dobra, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Mamy do czynienia z najmocniejszym póki co dieslem, jaki oferowany jest w Kodiaku. 2.0 TDI, 193 konie mechaniczne, a newtonometrów 400, tak jak wspomniałem. Mamy tutaj napęd na wszystkie koła z tym silnikiem oraz automatyczną 7-stopniową skrzynię biegów dwusprzęgłową. DSG, osiągi. Ale chwileczkę, może jak jesteśmy już przy osiągach, no to masa tego pojazdu prawie 1800 kg w tej wersji. Przyspieszenie do pierwszej setki, jakie tutaj deklaruje producent, zamkniemy sobie maskę, to 7,8 sekundy. No mi tutaj wyszło troszeczkę więcej, ale wiecie, ta deklaracja jest dla samochodu bazowego, bez dodatkowego wyposażenia. Prędkość maksymalna, deklaracja 220 km na godzinę. No także pomiar 0-100 mamy, ale 100-200 również jest osiągalne. Myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. No dobra, to palimy maszynę. Dziś oczywiście bez soundchecku, no bo kurczę, w 2.0 TDI robić soundcheck. Zamiast tego można tutaj zrobić na przykład teścik wyciszenia. Zapomniałem wcześniej dodać, że szyby z przodu tutaj są akustyczne i w ogóle tutaj jeszcze jest taki fajny feature, że jak wysiadamy, no to nam takie zabezpieczenie wychodzi, żebyśmy w nic nie walnęli. Ale dobra, teścik wyciszenia. I co? Skoda Kodiaq naprawdę poradziła sobie całkiem dobrze. Czy to 90, czy 120 km na godzinę? Trzyma fason. Ale te 2024 rok, no to co byście chcieli? No i deptamy. To akurat sobie tak depnęliśmy, wiecie. W ogóle trybu nawet nie zmieniłem. Momencik, Eko? Na razie Eko może być. Później damy na sport oczywiście. I patrzcie, klejone szyby, no to tutaj od razu nam się prędkość według GPS-u zacięła całkowicie na 101 km na godzinę. O kurczę, może by to zresetować jakoś? Dobra, jak coś będziemy musieli patrzeć dokładnie tutaj z Raceboxa. Ja tutaj ściągam kamerkę, bo rękaw. To jest pytanie, czy najnowsza Skoda Kodiaq jest przypałowa? Myślę, że nie. Nie, normalne. Normalni ludzie z Kodami jeżdżą przecież. Tak za granicę wyjeżdżają. No, miałem na końcu języka powiedzieć służbowa Skoda, ale w sumie taka raz służbowa, raz rodzinka. Takie Kodiaqi, szczególnie tak napasione, no ja wiem, czy to takie flotówki. No i czasami są służbowe. No dobra. Lecimy. I ciśniemy. Niemiecka strona, no nie, Skodzinka, no nie, no co ty. Dobra, 100-200 później zmierzymy.
sobie tryb. O! Nie włączaj. Nie no, w trybie zimowym jedziemy. W trybie górskim? Kurczę, ale tych trybów jest. Do drugiego mostu było 180, ale ten pomiar, no, zakalczyk niestety, bo Fabia nas spowolniła. Kurczę, ale tutaj informacji dostajemy. Spadamy sobie prędkości obrotowe. O, jeszcze od razu zużycie paliwa trzeba skasować. No dobra, to tak jest 100 km na godzinę. O, niskie obroty, 7 jest. Sprawdzimy manetką. Jest. No to będzie 1500 gdzieś 12 obrotów. 120. No, jak depniemy nawet, kurczę. Nie czuć, że tak 1800 kg akurat ten samochód waży. Daje radę 200 koni na co dzień prawie. Prawie 200 koni. 120 no to 1832. 140 no to 2107. Kickdownik. No 213, 208 według GPS-u. To wspinamy się pod górę. Oj, BMA4 tutaj ostro za nami jedzie. Cień aerodynamiczny. To szanuje. Eko. Wiecie co? Ten wskaźnik GPS. O, tutaj sobie przymocowałem. I mi tutaj będzie zapisze się po prostu prędkość maksymalna. W sumie możemy już cisnąć. Jest pusto. Wprawdzie jest pod wiatr, ale będzie zaraz z górki, także możemy się grubo bujnąć. No, panoramiczne dachy przeważnie nie są klejone. 220 wpisane. Ale proszę Państwa, na równej, prostej drodze. Znaczy na równej, prostej drodze, to tak, ale nie pod wiatr. Dobra, ale dobrze wiemy, że 2.0 TDI potrafią w większych budach ładnie się bujnąć. Zapraszam na próbę autostradową Q5. Proszę. 225 i 6 km na godzinę według GPS-u. Bardzo, bardzo ładny wynik. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Chwileczkę, zobaczmy tutaj. No, 226 nawet tutaj się zapisało. Jeśli chodzi o prowadzenie, gdy mamy auto w trybie sport, oczywiście jest ono sztywniejsze, no bo zawias DCC, ale czy ja wiem, czy tutaj mamy szukać jakichś sportowych aspiracji? Nie, to myślę, że raczej ten tryb sportowy służy po to, by auto prowadziło się pewniej, jakby bezpieczniej przy ostrzejszej jeździe. No, torówka to raczej nigdy nie będzie. Soundcheck. Delikatna zwłoka. Nawet mi się wydaje, że troszeczkę chyba mniejsza niż w samochodach Audi, ale to może być też złudne. Tam też troszkę jest zwłok. Tutaj generalnie jak ruszamy od zera, no to mi się wydaje, że jest mniejsza zwłoka niż w Audicach. Chociaż to i to jest przecież wagiem. Każdy to dobrze wie. Ok, zaczniemy sobie pod górkę i później będzie też z górki. No 1800 kg. Musi to trochę potrwać. Zdziwiłbym się przecież, jakby zrobiło tutaj nagle. Zrobiłaby tutaj Skoda 11 100-200. A w 40 sekundach się wyrobimy. Nie, 31,4, minus 0,2% spadł. Wiecie co, tak jeszcze na koniec tutaj może coś? Tak!
228 km na godzinę. Właśnie wcześniej coś tak mówię, kurczę. Przecież byśmy jeszcze mogli. Ej, ale 193 konie mechaniczne, 1800 kg w SUV-ie, takim dość wysokim, no i obszernym, dużym, prawie 230 GPS-owe. Skoda tutaj zawsze musi udowodnić, że to najszybsze samochody na trasie. W dzisiejszym filmie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i próba autostradowa Wam się niesamowicie podobały. Dziękujemy serdecznie Skoda City Store Szczecin za udostępnienie tego wypasa. Widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.